glebę przepuszczalną i umiarkowanie wilgotną. Lepiej znosi lekkie przesuszenie niż nadmiar wody, który może prowadzić do gnicia korzeni. Dzień dobry, drodzy telewidzowie. Witamy Was niezwykle uprzejmie i serdecznie. My na działkę przyjechaliśmy w dniu wczorajszym, ale już nic nie nagrywaliśmy, bo już było późno, także daliśmy sobie spokój. Także u nas jest w tej chwili poranek. Ja na imię mam Mirek i idziemy do Beaty, która już tam kombinuje, gdzie co posadzić, bo ma nową roślinkę. Odwrócę kamerę. No i jak tam, Beatka? Co tam kombinujesz? Powiedz. Z samego rańca, co? Cały czas kombinuję, cały czas. Kombinuję, gdzie tu posadzić nową roślinę, którą kupiłam, która się nazywa Campanula. I teraz kminię, gdzie ją tutaj umieścić. No i? Znaczy, no, chciałabym tu, gdzieś w tych okolicach. I chciałabym, żebyś mi nie wszedł na trawę Lady in Red, która Dobrze, to ja już rośnie, z czego się bardzo cieszę. Tutaj jest, o tutaj jest ta trawa. Aha, dobrze. Dobrze, powiedz mi, jakie masz plany na dzień dzisiejszy? Nie wystarczyło, Ale to zabrzmiało. nie wystarczyłoby czasu do opowiadania. Z liśćmi sobie poradziłaś. No właśnie, niestety nie. No ale ja nie widzę tu liści. Bo trzeba wyjść za działkę. Przed bramą też są liście. No tak, rzeczywiście. A dlaczego jesteś taki wysoki, a taka mała jakaś? Bo ja stoję na wzgórzu. A ja w dolinie. Ale ty i tak jesteś niższa, także wiesz. No jestem niższa, no oczywiście, że jestem niższa. Przyznaję, zresztą to widać. No ale bez przesady. Kochani, zapraszamy Was Niska. do oglądania. Zostańcie z nami do końca. Powiedz mi, czy te liście to już Ci się śnią po nocach? No bez mała, bo już myślałam, że się, kurczę, wygrzewaliśmy z tych liści. I zapomniałaś, że jeszcze przed bramą... Dokładnie właśnie liście. tak. Dokładnie właśnie tak. Zapomniałam. Kochani, to są liście stopoli. Stopoli, która rośnie po drugiej stronie jezdni. No i tyle. Powiedz mi, co z tymi... I Ruś, jak Co? pijesz, to nie rzucaj pod rośliny. To mi wypadło, wiesz? Wypadło mi ta No buteleczka. kurczę. No, A co to za buteleczka? Bo Nie nie wiem. mogę sobie przypomnieć. nie, małpka, ale nie wiem jaka. Nie wiem, bo nie ma etykiety. Kochani, ja nie piję w ogóle tak na marginesie. Trzeba to wywalić, nabrać i wywalić. Ale ktoś po prostu przechodził, łyknął sobie i fru. Jak łyknął? No tak, A, no dobrze. Co z tymi liśćmi? na kompost. Tak? Tak. A powiedz, czy to dobry kompost jest z liści? Topoli? Z topoli? Dobry, tylko trzeba uważać, żeby się nie zbiły w taką masę, mokrą masę, maść taką. Trzeba je ewentualnie przerzucić, dlatego że jak się stworzy taka mazia z tych liści topoli, one się zbiją w taką warstwę i tworzy się taka beztlenowa warstwa. Kurczę, ty zawsze powiesz coś ciekawego. No nie zawsze. Albo no prawie zawsze. Więc trzeba właśnie uważać. Ale ponieważ mamy dużo tych właśnie resztek kuchennych z warzyw i z owoców, więc ja je po prostu zrobię miszmasz i niech sobie tam leżą, niech się kompostują. Bo ja w ogóle czytałam kiedyś właśnie na ten temat, że one mają cienką strukturę i one się szybko rozkładają, ale właśnie pod warunkiem takim, że nie zrobi się z tego zbita taka pulpa, taka mazia. Nie mogą być mokre. Wiesz co? Nie wiem. Ja to sobie tak pomyślałem. Jesteśmy teraz przed bramą. Powinniśmy wystawić sobie tutaj jakąś ławeczkę. I oglądać... Tą co mamy bez oparcia. Tak. Tu ją postawić gdzieś tak, prawda? Tak. I siedzieć, i Tak. patrzeć. I obserwować, kto jedzie. I czy nie ci to pewnie jedzie. z kościoła już wracają.
Pewnie na sumie ta, byli, o, ta na jak sumie się- byli, bo już 13, Tak, to a pewnie ta jak sumy. się odwaliła, okieckę założyła, wyciągnęła z Tak. szafy świąteczną i Tak. się odwaliła i idzie Powinniśmy tam. sobie tak jak na wsi. A ten to pewnie do sklepu jedzie, tak, bo A ten znowu pijany. To the river, to the river we go. Leave our worries on the shore and drift away. jakoś w tym roku wyjątkowo niecierpliwie czekam na kwiatki psi zęba. Może dlatego, że jest więcej cebul, więcej roślinek wyrosło i może dlatego z tak dużą niecierpliwością na to czekam. Bo będzie ładniej, bo jak była tylko jedna cebulka, no to wiadomo, że to nie ma takiego efektu. A one jeszcze nie, jeszcze mnie trzymają w napięciu. Ale już są blisko. Może w przyszłym tygodniu uda się i będą już w pełnym rozkwicie. Czekam, czekam. Muszę się mimo wszystko uzbroić w cierpliwość. Tutaj, jak co tydzień, ten mały gnojek, który kopie, znowu mi pokopał floksy. Przysypał mi znowu, narobił tych kopców i przysypał mi floksy. I to jest taka trochę walka z wiatrakami. On kopie, ja rozkopuję. On dba o to, żebyśmy mieli co robić. Tak, po właśnie, prostu. tak, tak. Tutaj w ogóle wszyscy dookoła dbają, żebyśmy mieli co robić. A właśnie a propos roboty. Pochwal się. Jedna z naszych widzek poradziła nam, żebyśmy odkwasili klematisa, ponieważ on nie rośnie. Praktycznie stoi w miejscu. No może nie zupełnie stoi w miejscu, ale biorąc pod uwagę, jak rósł na początku. Tak. Na początku, kochani, nie było widać tej pergoli. Tak Tak. rósł. Ja go na zawijane go kładłam, żeby Trzeba nie by było położył go się w okresie po ziemi. letnim przycinać, bo on był po prostu gigantyczny i miał mnóstwo kwiatów. A teraz to się zrobiła taka sierota, ale jedna z naszych widzek doradziła nam, że ma być może zbyt kwaśną glebę. I co ja teraz robię? Odkwaszam glebę. Mam nadzieję, że to da jakiś efekt. Tak. Mamy Ile my nadzieję. już tych rad mamy od Was, kochani widzowie, Bardzo za nie za oczywiście które bardzo dziękujemy. Jesteśmy bardzo, bardzo Wam wdzięczni za to. Ratujecie nasze rośliny po prostu. No tak, w wielu przypadkach tak. No dobrze, to rób sobie, a ja jeszcze rzucę okiem na cimierniki, bo fajnie rosną. Ale ja jeszcze Ci coś doradzę. Proszę. Pokaż jeszcze, jak rośnie hortensja pnąca z tyłu. Dała- Burza. dała Po prostu czadu? Dała czadu. O. Tak szybciutko pokaż Dobrze, naszym to widzom. idę. To rzut oka na ciemierniki. Urosły, prawda? Fajnie, fajnie, super. I idziemy zobaczyć tą burzę. O, faktycznie. No pięknie. Tak, już ewidentnie ruszyła z pełną parą. Leave our worries on the shore and drift away. On the river we know. No widzę, że już posadziłaś. No Tak? tak, praktycznie. A kompostu dałaś troszkę? Troszkę tak. No to doskonale. No i ile to już roślin tu posadziłaś i te rośliny po prostu znikają. Znikają. No znikają właśnie, tak. A tak, dlaczego one tak znikają? nie wiem, coś im nie pasuje, stanowiska im nie odpowiadają, nie wiem, może krety, może nornice, bo u nas są. Nie mam zielonego pojęcia. W ogóle tak a propos tej rośliny, to jest campanula. I ja chyba 2 lata temu albo 3 lata temu też kupiłam, też w markecie. No i właśnie nie ma roślinki. Więc podjęłam próbę. To Kolejną. był taki impuls, ponieważ weszłam i była. I przypomniało mi się, mówię, spróbuję, kupię, Ale ty, nóż wiesz, widelec się a uda. propos impulsu, to tobie często się jakoś tak, często masz taki impuls.
kupowaniu? Tak, jak wchodzisz do ogrodniczego, to masz A taki to, impuls to i dobrze, kupuję. że dodałeś że do ogrodniczego, bo ja w ogóle to nienawidzę robić zakupów i staram się nie łazić po sklepach, ale po ogrodniczych to chętnie, bardzo chętnie. A propos tej kampanuli, bardzo popularna do ogrodów roślina ozdobna. Jej nazwa oznacza mały dzwon. Występuje najczęściej, tak jak właśnie tutaj jest w moim ulubionym fioletowym kolorze, niebieskim i białym. Jest efektowna, a przy tym mało wymagająca i łatwa w uprawie. Kwitnie od późnej wiosny do lata. Najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym lub ewentualnie lekko półcienistym, osłoniętym od silnego wiatru. Preferuje glebę przepuszczalną i umiarkowanie wilgotną. Lepiej znosi lekkie przesuszenie niż nadmiar wody, który może prowadzić do gnicia korzeni. Większość odmian jest mrozoodporna i nie wymaga okrywania w naszym klimacie. Wyjątkiem mogą być tylko młode sadzonki, które warto ewentualnie lekko ściółkować. Regularnie usuwać przekwitłe kwiaty, ponieważ to wydłuża kwitnienie i poprawia wygląd rośliny. Po sezonie można ją lekko przyciąć, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Na to, że uwielbiają ją niestety ślimaki, zjadają młode roślinki. Roślina, tak jak mówiłam już, nie lubi nadmiaru wilgoci i zbyt gęste sadzenie może po prostu sprzyjać chorobom. Kwiaty kampanuli uwielbiają pszczoły i trzmiele, co jest fantastyczne, no bo przyciągamy właśnie owady do ogrodu. I ciekawostka, w wielu krajach kampanula symbolizuje wdzięczność i pokorę i dlatego też bywa wybierana jako taki dodatek do prezentu, czy nawet skromny prezencik. Dobrze, że znosi przesuszenie. Tak. Tak, w naszym przypadku, Tak. bo skoro my jesteśmy tutaj raz na tydzień, Tak. raz w tygodniu, a często gęsto jest właśnie sucho, Tak. no to miejmy nadzieję, że ona sobie da radę i przetrwa. Możesz mi jeszcze powiedzieć, jak ona dużo rośnie? No tak mniej więcej będzie taka, jaka jest w tej chwili. Tylko będzie się po prostu rozchodzić na boki. A, będzie się rozrastać, tak? Wysokościowo tak, wysokościowo praktycznie będzie taka sama. Kochani, napiszcie, czy w swoim ogródku macie właśnie taką roślinkę, Tak, kampanulę. podzielcie się ewentualnie Podzielcie się jakimiś z nami. swoimi doświadczeniami, prawda? Tak jest. Jak to jest. Chciałam Wam pokazać różę Gizelkę, którą posadziliśmy w ubiegłym roku. Ja zwlekałam tutaj z obcięciem jej, dlatego że ona po prostu przemarzła. Zima była dosyć sroga i niektóre gałęzie przemarzły. Zwlekałam, żeby nie wyciąć czegoś, co żyje. Ale w tej chwili to już jest po prostu ewidentne i widać jak na dłoni, co jest do wycięcia, a co jest do zostawienia. Więc po prostu za chwilę się biorę, za sekator łapię i obetnę ją, żeby już jej nie męczyć, żeby już sobie ładnie rosła. Mamy nadzieję, że ona za jakiś czas zarośnie tutaj tą pergolę, która jest przy werandzie, prawda? No mamy nadzieję, że zarośnie, tak, bo na to trochę liczymy, ale jak będą takie zimy jak ta teraz, co minęła, to Mimo, że może ona być była ciężko. posadzona jako malutka w ubiegłym roku, kiedy pamiętasz, kiedy ją sadziliśmy? Jaka to była pora? nie pamiętam jakoś. Jakoś na początku lata chyba, prawda? No ale kiedy tam ją sadziliśmy, to sadziliśmy, ale ona miała już w ubiegłym roku sporo kwiatów, prawda? Tak, ja byłam aż zdziwiona właśnie, że ma tyle kwiatów. No to dobrze. away on the river, on the river we know. Sometimes the perfect words are never said. Jeszcze wypatrzyłam rośliny, które rosną. Tak jakoś tą skrzynką były delikatnie przystawione. Nie zwróciłam na nich uwagi, a one rosną. To są rudbekie, które dostałam od sąsiadki. Takie żółte kwiatuszki z ciemnymi środkami.
Tu fajnie takie były rozłożyste, bo to były z tych takich trochę niższych rudbeki. One nam się kładły tu w ubiegłym roku, takie rozciapiżone były. I dwie rosną, ale ta trzecia widzę, że chyba nic z niej nie będzie, bo tylko suche badylki wystają i tam nie ma w ogóle żadnych oznak życia. No ale zobaczymy, no, niech na razie zostanie, wyrwać zawsze zdążę, a może. A tam dalej jeszcze, tu jest hortensja, którą dostałam jak odchodziłam z pracy na emeryturę i rośnie. Już ma nowe listki, nowe przyrosty, także może się uchowa, mam nadzieję. Później obetniemy te patyczki i będzie pięknie. A my musimy to tak co roku robić? Poprawiać, poprawki nanosić? Nie da się tego zrobić jakoś tak... Bo to jest kwestia na tego raz? typu, że jak ja to myję tą kostkę myjką, to ten piasek się wypukuje. Ale pewnie jakoś się da, bo są specjalny piasek właśnie do takiej kostki brukowej, polimerowej. Ale ponieważ mamy jeszcze ten, to zużyjemy w tym roku ten, a w przyszłym roku kupimy prawidłowy. A w ogóle to zaczęliśmy od piasku. Jak położyliśmy kostkę, to... To był piasek kwarcowy. On był no on był właśnie. bardzo droby, on był jak mąka. On był ładny, tylko On był ładny, tyle, ale on że... się wypukiwał natychmiast. Tak. Ten jest taki trochę grubszy, no ten jest taki, co się nadaje do piaskownicy, ale on też wypukuje bardzo. No szczególnie właśnie jak myję myjką na wiosnę kostkę, no to niestety, no teraz są takie dziury, że trzeba to z powrotem zasypywać, ale w przyszłym roku kupimy piasek, ja już mówiłem jakąś nazwę, polimerowy. Chociaż nie wiem, nie jestem pewny, czy to jest właśnie taka nazwa. No dobrze, taki prawidłowy, który się nie powinien już teoretycznie, nie powinien Tak, bo się on jakoś bardziej wypukiwać, tak wiąże, nie wiem co on ma w sobie, cement czy coś i on się nie powinien tak wypukiwać. Czyli zrobimy to w przyszłym roku. Tu niewiele potrzeba. No. Bo ten jest, mówiłeś, do piaskownicy, tak? Tak. To ja już wiem, co zaraz będę robić. Co będziesz robić? Babki z piasku. A, babki tak. Wezmę sobie jakąś miseczkę. No tak. Wezmę sobie widelczyk, żeby wzorki porobić. Ale na nie mamy babeczkach. babek. No to mówię, że miseczkę sobie A, wezmę. miseczki jakieś tak. Tak, No dobrze. tam się znajdzie w domu dużo miseczek. To i porobię sobie babki. No świetnie. Ty się bawisz, Tak. szczotką. No to ja sobie porobię babki. No zabawa przednia. No ja Prawda? mam super zabawę. No Tak, ja tak. wiem, że przednia, tak. Bardzo dobra. No dobrze, to życzę Ci przyjemnej pracy. Dziękuję bardzo. Przy uprzejmie. I w ten oto sposób dojechaliśmy do końca. Dziękujemy Wam bardzo uprzejmie za oglądanie. Fajnie, że jesteście z nami. No i oczywiście tradycyjnie gorąca prośba o komentarz. Napiszcie komentarz. Odnieście się do czegoś, co widzieliście w dzisiejszym odcinku. Może jakieś sugestie, może krytyka jakaś konstruktywna. Bierzemy na klatę. Tak, jak najbardziej. Damy radę, przeżyjemy i krytykę. No i cóż, kochani, widzimy się w niedzielę o godzinie 10. Jak oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem. Bardzo uprzejmie Wam jeszcze raz dziękujemy. Dbajcie o siebie, trzymajcie się zdrowo. Pa, pa. Serduszko. Pozdrawiamy. Niech Wam wszystko dobrze rośnie. To the river we go. Leave our worries on the shore and drift away. On the river we know. Sometimes the perfect words are never said. I spilled my coffee, I don't feel like talking.